Dziś pomysł na prezent świąteczny, a przy okazji podzielę się z Wami moją filozofią prezentowania. Przygotowując komuś prezent, nigdy nie mam stuprocentowej pewności, czy będzie się podobał. I dlatego nigdy nie robię na prezent jakichś tabliczek albo obrazków, bo wypada je trzymać gdzieś na zewnątrz. Wolę coś skromnego, co można schować albo wyciągnąć według własnego uznania. I dlatego dziś na tapecie 2 zimowe herbaciarki. Pomysł siostrzany, ale nie identyczny. Świetnie się sprawdzi pod choinką dla babci Kasi i Bożenki albo cioci Krysi i Jadzi. No wiecie, podobny, nie identyczny, więc wszystkich lubimy i kochamy tak samo. A do tego ten pomysł jest szybki i niedrogi. Do środka znakomicie się sprawdzi lazur lub bejca. Szybko się maluje i nie powstają zacieki. Bejca to 3 warstwy mokre w mokre, a lazur tylko 1. Piękny papier ryżowy, naprawdę trudno coś wybrać. Dziewczynka na pewno, bo to pudełeczko będzie w różu, a teraz szukam drugiej inspiracji. Od początku te herbaciarki miały być w 2 różnych kolorach. Jedna różowa, a druga właśnie w takim błękicie. No to najpierw lecimy na niebiesko. I nawet jeżeli za pierwszym razem z kolorem nie traficie w punkt, to się nie przejmujcie, bo potem będziemy jeszcze go przelatywać na biało, szaro i ten odcień niebieskiego możemy dowolnie zmienić. A drugą herbaciarkę pomaluję inaczej, czyli zacznę od białego. Oba pudełka pomalowałam 2 razy, a potem dokładnie wyszlifowałam papierem ściernym. Do namalowania efektu drewna jest potrzebny pędzel szczecinowy oraz farby. Przy niebieskim pudełku do obrazka pasować miał niebieski, a teraz muszę dorobić róż. Pierwsza wersja wyszła mi za różowa, więc dodaję odrobinę cappuccino i chyba teraz jest ok. Tą metodę malowania efektu drewna lubię najbardziej, ponieważ jest najprostsza i najszybsza. Ale sposobów na jej osiągnięcie jest naprawdę dużo. Sama zrobiłam dla Was kilka filmów, w jaki sposób można ten efekt osiągnąć. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany inną techniką malowania efektu drewna, to zapraszam do innych filmów. Podlinkuję Wam je pod tym wideo. Film sobie leci, a ja Wam powiem, czemu ta metoda jest taka ekstra i super. Bo jest tania. Potrzebny jest tylko pędzel szczecinowy, jakiś cieniutki pędzelek oraz farby. Bo jest bardzo szybka, cieniuteńko nakładana farba natychmiast wysycha i właściwie po skończonym malowaniu pudełko jest suche i możemy ozdabiać dalej. A po trzecie, możliwe, że dla osób początkujących to trzecie jest najważniejsze. Ta metoda jest absolutnie bezstresowa, to się zawsze udaje. Bo jeżeli coś się po drodze skitwasi, na przykład nałożymy za grubo farby, za ciemna farba albo nie ten kolor, to po prostu bierzemy białą i to wszystko zamalowujemy. Albo nabieramy trochę białej farby i metodą suchego pędzla te pasztety tak troszkę i delikatnie zamalowujemy i wtedy zazwyczaj to jest petarda. Na białym pudełku leciałam różem, a na niebieskim najpierw na biało, a potem na szaro. Praktycznie zawsze, gdy przygotowuję farbę do pomalowania jakiegoś pudełka, w tym wypadku niebieskiego, zostaje mi jej trochę, bo przygotowałam za dużo. Resztę farby gdzieś zamykam w woreczku, generalnie odcinam od powietrza, żeby nie wyschła. I jeżeli będzie pasztet, jeżeli będę potrzebowała taki niebieski, to jeszcze trochę go mam i mogę pasztet zamalować i w ten sposób pracę uratować. Ale jak widzicie, to malowanie jest proste jak budowa cepa. Najważniejsze, żeby na pędzlu było bardzo mało farby i dlatego ta metoda nazywa się metodą suchego pędzla. Uwaga, będzie bardzo ważna informacja. Malując deskę na jakiejś powierzchni zakładamy kierunek słojów, czyli kierunek ciągnięcia pędzlem. I tego kierunku trzymamy się jak niepodległości, bo inaczej wyjdzie gniot. Nasza ręka ma tendencję do malowania kresek po lekkim łuku, ale pamiętajcie, nigdy, bo wyjdzie paskudnie. Zawsze równoległe kreski, prawie jak od linijki. A linijka i owszem przyda się, ale dopiero teraz do wyznaczenia szczelin między deskami. Najpierw linię maluję ołówkiem, a potem staram się ją poprawić pędzelkiem. Nie musi być idealnie, ale musi być prosto. Czym więcej kolorów użyjemy do malowania naszych desek, tym nasza praca będzie wyglądała ciekawiej i ładniej. No ale też nie można przegiąć. Zazwyczaj 3 kolory są optymalne i ja za chwilę wprowadzę trzeci. Na razie użyłam do malowania desek białego, niebieskiego, a teraz jeszcze będzie szary. Czym więcej dodam szarego, tym moja praca będzie bardziej postarzona i bardziej vintage. Nie chcę przegiąć, chcę, żeby było delikatnie, pastelowo i świątecznie.
Przypominam, że w tej technice lekkie przegięcie, a nawet duży pasztet to nie problem. Jeżeli doszłabym do wniosku, że szarego jest za dużo, to po prostu wzięłabym na pędzę albo białą, albo niebieską i ten szary trochę zamalowała. I jeszcze jedna rada, nie wiem czy wy tak robicie, ale ja zawsze kolor wypróbowuję na denku. Nawet jeżeli w filmie wam tego nie pokazuję, to najczęściej pierwsze próby robię na denku. Wiecie, tak na wszelki wypadek. Za chwilę odbiję szablon, ale tylko na niektórych deskach, więc pozostałe, żeby się nie pobrudziły, zaklejam taśmą malarską. A szablon, jak zwykle, psikam klejem tymczasowym. To jest dla mnie takie must have. Potem szablon świetnie przykleja się do pudełka, nie przesuwa, no i pod taki przyklejony szablon farba czy pasta raczej nie wpływa. Pomysł był taki, że zarówno na niebieskim, jak i różowym pudełku śnieżynki odbijam na biało. I na niebieskim jest efekt taki, jak oczekiwałam, delikatny, subtelny, wystarczający. Zobaczcie, wydaje mi się, że jest całkiem ok. Natomiast na biało-różowym pudełku okazało się, że tych śnieżynek w niektórych miejscach praktycznie nie widać. Szybko zweryfikowałam swoje nieudane plany i śnieżynki odbiłam, ale tak jak widzicie, na szaro. Szablon ze śnieżynkami chciałam odbić także wewnątrz pudełka, na wieczku, ale żeby mogła to zrobić, najpierw muszę te powierzchnie polakierować. Bez wcześniejszego lakierowania drewno podciągnęłoby farbę z szablonu i zamiast ładnych śnieżynek byłaby dosyć brzydka plama. Czyli kolejność jest taka: bejcowanie, suszenie, lakierowanie, suszenie, potem dopiero odbijam szablon, no i trochę chlapię. Obrazki są śliczne, a ramki mają bardzo ładne, więc postanowiłam, że je zostawię. Ale żeby nie było nudno, zrobiłam mały test. Jasna sprawa, że obrazek trzeba podmalować na biało, ale przy tych 3 dziewczynach podmaluję tylko środkową część obrazka, a przy dziewczynce w różu cały obrazek. Chciałam zobaczyć, czy tą różnicę będzie widać. No to zaczynamy. Obrazek przyklejam, oczywiście klejem do decoupage. Zwróćcie uwagę, że w tym obrazku tylko środkowy kwadrat jest podmalowany na biało, natomiast zewnętrzna biała ramka już nie. Natomiast w wersji różowej środkowa rameczka była taka skomplikowana, że odpuściłam i cały obrazek razem z ramką podmalowałam na biało. Suszę, a następnie całe pudełko na zewnątrz lakieruję lakierem akrylowym matowym. No i teraz zostały mi tylko dodatki, no ale wiecie jak jest, po prostu szkoda kończyć, więc pomyślałam, że dodam troszkę białych akcentów. A z bliska wyglądają tak. No dobra, płyjmy już do brzegu, bo trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Pomaluję jeszcze takie drobiazgi do środka, przemaluję na biało nóżki, rączki, po prostu kończymy. A i jeszcze przemaluję na biało napis herbaciarka, choć ten pomysł wcale nie jest dedykowany na herbaciarkę, może być zrobiony na dowolnie innym pudełku. Do środka wklejam tabliczki z obrazkami z tej samej serii papierów ryżowych, z tego samego kompletu. Uchwyt, kokardka i wszystko gotowe. Gotowe herbaciarki prezentują się tak i koniecznie, jeżeli dobrnąłeś ze mną do końca, to w komentarzu napisz, która ładniejsza, różowa czy błękitna. I jeszcze przez chwilę dokładnie pokażę Wam obie wersje, bo jestem bardzo ciekawa, która z nich wygra. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle linki do wszystkich produktów, które pokazywałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. A jeżeli interesuje Was inny sposób osiągania efektu drewna, inną, bardziej skomplikowaną techniką, to także zaglądnijcie do opisu. Linki na Was czekają. I jeszcze czeka na Was super grupa super kreatywnych ludzi na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam, jeśli jeszcze Was tam nie ma oczywiście. Do zobaczenia.